Big bossing problems for Blizzard. Duże problemy z bossami w Slaying hundreds of Blizzardzie. monsters in sprawling areas is one staple of action Zobaczymy, role-playing co koleś games and tutaj powie. MMOs, but so is battling a boss one-on-one Oj, oni cały czas o tym poe, or nie? facing a gauntlet of numerous powerful creatures all at the same time. Both Diablo 4 and my personal favorite ARPG, Path of Exile, contain these epic boss fights, although I'd argue PoE Kurde, wins ty, to out. będzie materiał o bossingu w hack and slashach. To będzie ciekawe. Ja wam powiem coś ciekawego. Jak gadałem jeszcze pół roku temu z Piżamem i Piżam mi mówił po tej pierwszej becie Diablo, nie? Że on uwielbia bossing w hack and slashach, nie? W sensie, kurwa. No nie wiem jak tam twoje balruny albo mefrany w tym poe. Nie wiem co wy tam farmicie. Ale mi się nigdy nie wydawało, że bossing jest jakiś taki giga ciekawy. Zawsze miałem takie wrażenie, że jak można zrobić w sumie ciekawego bossa w hack and slashu? Przecież no zazwyczaj będziesz jakieś hity dostawał, będziesz dodżował jakieś projectile i w sumie to tyle. Nic takiego wymyślnego w tym nie ma, nie? I potem zagrałem w PoE i powiedziałem, oho, bossowie w PoE to jest wyższy poziom. Bossowie w PoE są czasami bardziej satysfakcjonujący niż bossowie w WoWie, gdzie wiecie, że jestem totalnym WoWowym świrem i jeśli chodzi o rajdowanie, no to zawsze to bardzo lubiłem. Tylko problem jest taki, że rajdy w WoWie muszą być na tyle proste, żeby wystarczająco duża ilość osób mogła się zgrać. No jeżeli masz w rajdzie 25 osób, to nie możesz zrobić mechaniki, która polega na tym, że masz sekundy czasu reakcji u każdej z 25 osób, ponieważ to będzie praktycznie niewykonalne dla większości grup, no nie? A w takim PoE, z uwagi na to, że ty jesteś jedyną osobą, która bierze udział w tej walce i tylko od ciebie to zależy, to można dalej przesuwać tą poprzeczkę skilla. I no nie wiem, Mavenka stary, Sirus, Exarch, to są tak dobrze zrobioni bossowie. I tak naprawdę ci bossowie w Diablo 4, oni wcale nie są tak źli. Na przykład Uber Lilith i ogólnie Lilith to jest fajna walka. Problem jest na przykład taki, ja mam wrażenie z Lilith, że niektóre jej ataki sprawiają wrażenie, jakby nie były w prosty sposób dodżowalne. I mam tutaj na myśli dokładniej swingi. Ona swinguje tak szeroko i tak nieprzewidywalnie, że nie masz tego poczucia, które masz w PoE, że ten atak jest do wydodżowania. No bo w PoE jak stoi boss, no nie wiem, załóżmy taki iter, nie? Jak taki iter się swinguje, to bez żadnego problemu czujesz za każdym razem, że jak dostaniesz hita, że mogłeś to zrobić lepiej, że byłeś w stanie to wydodżować. Te ich animacje są odpowiednie, nawet mówiąc o Uber iterze, który jest 5-krotnie szybszy od zwykłego, nie? A w przypadku Diablo, z uwagi na to, że tam nie ma tego systemu wektora uderzenia bossa, który jest przypisany do początku jego animacji, a nie do końca jego animacji, która ma się po prostu chamsko zaczepić z twoim modelem, to nie masz tego poczucia, no bo w Diablo jak stoi przy tobie mob i ty odejdziesz w prawo, to ty nie unikniesz jego ciosu, bo mob się obróci razem z tobą i cię trafi. Jak ma cię trafić, to cię trafi, nie? I wydaje mi się, że to jest największy problem bossingu w Diablo 4, że tam będzie ciężko to zaimplementować, bo gra u podstawy nie jest zaprogramowana w taki sposób, byś miał dodżować ataki, które wyprowadza w ciebie przeciwnik, tylko ty musisz wydodżować z miejsca, które zaczął atakować przeciwnik. Wiecie o co mi chodzi? Bo każdy potwór, każdy boss się obróci za tobą. In almost every area of bossing, or the act of chasing and defeating bosses. It dominates Diablo 4 in the sphere of progression, which we'll explore in full momentarily. No. First, Ja nie wiem jak dla was, ale dla mnie bossing w PoE i Ubery w PoE to jest totalny endgame i to jest wyznacznik twojego skilla i to jest wyznacznik twojego progresu w grze. Strasznie mi się to podoba, no nie? Że masz taki endgame, do którego chcesz dążyć i to nie polega na tym, tak jak na przykład w Diablo 4, gdzie masz Uber Lilith i ty w pierwszej fazie chcesz ją stary zniukować na jednym stagerze. Nie, to nie polega na tym. Tych bossów jesteś w stanie robić naprawdę budżetowym girem i w taki sposób, że będziesz cały czas zwiększał swój poziom umiejętności, a nie po prostu chamsko siłę twojej postaci, na podstawie której z brute forsujesz walkę. let's overview what bossing is like in Diablo 4. Then we'll delve into PoE, why I think it's superior, as well as similarities and differences
No, o kurde. Nie unikasz ciosu, wychodzisz poza jego zasięg. No, tak jakby, nie? Tak jakby. O, kurde. Mi jest strasznie ciężko mówić o bossingu w PoE, no bo naprawdę, no ja tych bossów zabiłem kilka razy, ale nie zrobiłem jeszcze Uberów, nie? Ubery teraz na tym sezonie będą between the two robione. games. All you D4 players out there, I know your potential exiles. I'm going to do my best to lure you in and Ty, ale wiecie co? To co on teraz mówi, to jest takie prawdziwe, bo bez kitu. Teraz jest bardzo wzmożony ruch w hack and slashach. I to, co on powiedział, to jest giga ważne, bo ja mam wrażenie, że dużo twórców stara się to robić i bardzo dobrze, że to robią, bo PoE ma tą dziwną otoczkę, że jest taką grą z wysokim progiem wejścia, co już próbowałem wam udowodnić, robiąc całkowicie swój własny build, że to jest totalna bzdura, że PoE wcale nie ma wysokiego progu wejścia i to jest gra, w którą może zacząć grać każdy, no nie? Ale jeżeli my będziemy w stanie jako twórcy internetowi przedstawić to PoE w taki sposób, że więcej osób może się tym zainteresować, to kurwa wszyscy sprofitujemy na tym. I nie mówię, że sprofitujemy my jako twórcy na tym, ale sami nawet widzowie podchodzą do tego tytułu. capture your soul Bo to jest świetna gra, którą trzeba on wypróbować. the dark shores of Tak, Diablo 4 to jest najlepsza reklama PoE, nie? To po prostu siema Zajf. Class and this lovely little game we call Path of Exile. Don't be intimidated. Come wreck some PoE bosses. Let's go. I've played a bit of Diablo 4, enough to fight every Ale zawsze w Diablo dżukowałeś atak koń, a nie sam atak. Nawet jak kipniesz w walce, to od momentu jak zobaczysz cały wachlarz ciosów, to nic się dalej nie wydarzy. Omijasz range, a jak już zobaczysz każdą możliwość, tak? No tak, no w Diablo walka z bossami polega na tym najczęściej, żeby po prostu tworzyć przestrzeń pomiędzy tobą i bossem, no nie? Ty walczysz w bezpiecznej przestrzeni całkowicie dla ciebie, nie? base boss in the game except the latest one introduced in Season of the Malignant. Unfortunately, only 2 bosses in the game are truly compelling presently. Astaroth, who is the second act boss, and Lilith, the final boss in the campaign. Jezu, ty ja z Asterotem to mam tam taki problem, że za każdym razem jak robiłem tego Asterota, to on był strasznie tanki i walka z nim trwała 10 minut. Ona nie była ciężka, ale ona była aż wycieńczająca. Tam się nic nie działo. On po prostu miał tak duży pasek życia, że zaczynało się robić nudno. Campaign and the Uber level 100 aspirational boss of Diablo 4. Across the ARPG, the boss design is quite standard, especially when it comes to dungeon bosses. The only truly interesting ones are found in the Axe, a single unique endgame only boss guarding the path to the 3rd difficulty mode, and some tougher echoes, which you fight to ascend through the next world tier, or finish the game in the case of Uber Lilith. Already, this is a problem for those who enjoy bossing. There are too few interesting pinnacle boss challenges in the game. Far too few. However, that's not the biggest Diablo 4 boss problem, potential exiles. Most of the boss fights aren't compelling, and the few that are do not reward you for completing them. I to jest bardzo ważne, że tutaj nie masz żadnego elementu nagradzającego cię za zrobienie tych bossów. Ja cały czas to pamiętam, jak pierwszy raz zabiłem Lilith, potem sobie podbiłem kilka leveli i zadałem pytanie, ty jak się wchodzi na Lilith jeszcze raz? I tu kurwa macie Diablo 4. Nie da się. Dlaczego masz nie mieć możliwości wejścia jeszcze raz na bossa, którego wcześniej zabiłeś? Dlaczego w grze, w której w poprzednich częściach ludzie farmili tych bossów i robili filmiki pokroju 1000 Andariel ranów, 1000 Mephisto ranów, 10 000 Diablo ranów? Dlaczego nagle w Diablo 4 z tego zrezygnowano? Cześć Brzeszczu. Right now, you are rewarded for fighting these pinnacle bosses by progressing to the next world tier, or, in the case of Uber Lilith, an achievement and chance at a mount skin. That's all. Seriously. Some PoE players listening might be puzzled, but you've heard me correctly. Bosses, even pinnacle bosses in Diablo 4, do not have unique items or specific loot tables attached to them. No, to jest It's a tragedia. deliberate decision. W sensie, moim zdaniem one nie powinny mieć jakichś specjalnych loot tabli. No, w sensie powinni mieć specjalne loot table, ale czy powinni mieć konkretne dropy przypisane tylko dla siebie? Kurde, chyba nie. No ale ten loot table powinien być zrobiony jako loot table prawdziwego bossa, żebyś miał to poczucie, że zabiłeś właśnie bossa, że miałeś większą szansę na wydropienie lepszego Likely a itemu, nie? result of access to Diablo 4's pinnacle bosses. It's infinite, unlike PoE, and merely has a character level requirement attached to it.
So that's all in D4. You progress through act bosses, a series of pinnacle tier ten był bosses mega that are fajny, mostly Eliasz. reused act bosses, plenty of nightmare bosses who are the same as normal dungeon bosses, and Tylko, then że problem był taki z Eliaszem, że my go robiliśmy na niskim levelu, tak mega underleveled i dlatego był eventually, fajny. when you hit level 100, you can attempt to down Bo Uber Lilith te as the ataki nas final one-shotowały, pinnacle nie? boss, which is a massive challenge for most players, as almost all her abilities one-shot most builds. It doesn't reward anything besides prestige. There's no reason to farm or risk it unless you're seeking that sweet, sweet prestige. There is one more piece of bossing that D4 has over Path of Exile, world bosses. As Diablo is an tragedia. open world game, it assuredly needed to contain some Wiecie huge co, monsters mi to się tak nie podoba określenie, że Diablo jest grą open world. No nie jest grą open world, serio. To nie jest open world. To, co Diablo, to jest po prostu, to są duże otwarte lokacje, ale to nie jest open world. Jeżeli Diablo 4 jest open worldem, to Diablo 2 jest open worldem. down in that vast space. Currently, it has 3. Powiedzcie These mi, creatures are czym tak jakby prawdziwy open world charakteryzuje się tym, że masz ciekawie, może nie ciekawie zaprojektowane poziomy, ale masz co odkrywać. Czyli masz na przykład stary takiego Minecrafta, gdzie możesz wejść do dungeonu. W dungeonie będzie portal do Nethera, Nether cię gdzieś przyniesie, bla bla bla, no nie? Będziesz miał takiego Skyrima, gdzie będziesz miał multum dungeonów, na przykład w jednym dungeonie znajdziesz maskę, ona ci pozwoli stary gdzieś się teleportować i wiecie o co chodzi, nie? To jest dla mnie prawdziwy open world, jak masz World of Warcraft, nie? Gdzie masz, wiesz, dużo jakichś uliczek, jakieś sekrety, jakieś przejścia, no nie? Jakieś poukrywane wioski, jakaś stary zatoka, nie? Jakaś ukryta elita gdzieś w świecie. To jest prawdziwy open world dla mnie. A to są otwarte lokacje, a nie open world. Co z tego, że ten świat jest otwarty, jak on jest cały korytarzowy? Czy są, powiedzcie mi, czy w Diablo 4 są jakieś lokacje, które są inne od wszystkich pozostałych? Czy macie tu jakieś sekrety, które są właśnie jakimiś takimi jaskiniami, jakimiś easter eggami, jakimiś takimi kotlinami? To jest jeden duży otwarty labirynt, dokładnie. Wiecie o co mi chodzi? Bo no, jak idziesz sobie przez takiego Minecrafta, no to też masz płaski świat, nie? A nagle ci się stary pojawia jaskinia. Kopiesz w tej jaskini, stary. W jaskini jakiś pokój się otwiera. Wiecie o co chodzi? I tego w Diablo brakuje. W Diablo 4 tego po prostu nie ma. imbued with massive power, but like world bosses in many other MMOs, they're simply loot pinatas on every single tier of difficulty. They look phenomenal, yes, but they're easy, don't drop engaging loot, and are even difficult to track. To jest ten system nagradzania gracza za po prostu wzięcie udziału, nie? I są world bossowie i każdy jest nagradzony, dobra, stary, przyjdziesz na world bossa, pojawiłeś się o odpowiedniej godzinie, no to boss będzie na tyle prosty, że go zabijesz i że dostaniesz nagrodę. I dobrym przykładem są Dark Soulsy. Na pierwszy rzut oka korytarzówka, ale jak odkryjesz połączenia, dokładnie, to się robi open world. Red Dead Redemption, dokładnie, nie? Bo, kurwa, stary Gothic taki, nie? Tu masz miasto, tu masz las, tu masz Jarkendar, tu masz jakąś zatokę, tu masz stary port, tutaj masz drugie miasto, tutaj masz stare ruiny jakiegoś miasta, tutaj masz górniczą kolonię. Kurwa, to jest widzowie prawdziwy otwarty świat, no nie? Zrobienie otwartych lokacji to nie jest tworzenie gry z otwartym światem. Obóz piratów, dokładnie, nie? W Zeldzie jest fajny open world. Ten open world to tylko marketingowa zagrywka. Nie, no jasne, nie? Tak, no ja już to mówiłem wcześniej i nadal się tego trzymam, że nie ma nic innego w grach komputerowych niż open world, co lepiej sprzedaje grę casualom. Nie ma. Naprawdę. Jeżeli chcesz sprzedać grę casualom, to open world to jest pierwsza rzecz, która przemawia do ludzi. Hours out from the next world boss. Now, we're finished. Let's tackle Path of Exile's bosses and bossing system. This game has O Jezu, to jest najgorszy boss z Path of Exile, jego powinni usunąć. way more bosses and far more reasons to fight them compared to Diablo 4. Plain Jak and on się simple, nazywa? the latter Hungerer. is the more important part. A caveat, of course, is Path of Exile's existence. It has been out way longer than D4. Regardless, there are 2 simple wins Blizzard could have pushed for here. A single set of bosses unique to endgame, and a reason to actually slay and No i teraz patrzcie, co on mówi, że Blizzard mógł wypuścić jakichś bossów. No kurwa, mógł, nie?
mógł wypuścić konkretny zestaw bossów do endgame'u. No teraz pytanie się pojawia, dlaczego tego nie zrobił? and chase those bosses. Let's really dig into how Path of Exile does it. Each of Path of Exile 1's 10 acts concludes with a unique act boss, with a bit of repetition in Act 5 and Act 10 fights with various Kitava forms. Afterward, you hit Path of Exile's endgame, primarily focused around the Atlas of Worlds, which I discussed in a previous D4 and PoE comparison video. In the Atlas, you steadily progress battling map bosses, which are reskins of campaign act and To area też bosses. jest mega fajne, nie? Progres Atlasu. To jest taki... Na przykład niektórzy mówili, Rock chyba mówił, że lubi Battle Passa, bo on mu daje tą horyzontalną, ten horyzontalny rozwój postaci endgame'u, nie? Ale to nie musi być ukryte za Battle Passem. Można dodać specjalną mechanikę, taką jak właśnie Atlas, który daje ci ten dodatkowy horyzontalny rozwój postaci w zupełnie inną stronę, nie? Bosses, albeit sometimes with different abilities and plenty of unique modifiers. Then, you'll hit the current set of endgame story bosses, the Infinite Hunger, who guards the way to the Eater of Worlds, and the Black Star, who guards the path to the Searing Exarch. As you sweep through maps in the Atlas to reach those 4 Eldritch Horrors for the first time, you'll also encounter the Maven, an ally who loves to watch you Mavenka, fight, no. and eventually beckons you to take a stab at her in her own arena. Plus, she also allows you to collect and fight Ej, co się zmienia w Mavence na Uber Mavence? Ona jest po prostu bosses szybsza? in that arena, Tak całkowicie szczerze mi się wydaje, że Mavenka może być jednym z prostszych bossów, jeśli chodzi o różnicę pomiędzy nią normalną a Uber. Wiecie, o co mi chodzi? stacking up to 10 map bosses and a variety of other special imitations involving bosses we're about to discuss. All of these can be imbued with various modifiers. Once you hit the highest range of maps, red Więcej maps, bossów tiers spawni. 14 to 16, you'll begin finding Elder, Shaper, and Conqueror Guardian maps. These areas are influenced by powerful past endgame entities and their W protectors. sensie, mi nie chodzi o to, że Mavenka jest prosta Uber, tylko chodzi mi o to, że w porównaniu do ilości mechanik, jak od ciebie wymaga podstawowa Mavenka, ulepszenie jej do Ubera nie wygląda jak jakiś niesamowity skok poziomu. Nie? Guardians, of which each are unique endgame bosses, rewards you with portal fragments that eventually allow access to yet another set of historic pinnacle bosses. The Shaper, PoE's first truly iconic endgame boss, Shaper the fajny. Elder, the Shaper's Elder też counterpart, fajny. and Cirrus, the Awakener of Worlds, one of the most rage-inducing, Reddit thread-spawning fights in Path of Exile. But that's Serio? not all. Sirus jest takim najbardziej znanym bossem z PoE, takim... On top of this, you can use PoE's Atlas passive skill tree to fight Uber versions of most of these pinnacle bosses. While the Uber versions don't gain brand new abilities, their fights are changed in meaningful ways. A single projectile spell might now shoot multiple projectiles. A certain crush dużym in a nerfie difficult jest. phase might now be gone. An ad Sirius might jest spawn fajnym when it bossem. didn't before. They To też all jest niezłe. become much Exarcha też bardzo harder lubię. fights. Exarcha tylko raz using the zabiłem. Maven, you can capture most of these pinnacle bosses too. A, to jest Uber and Exarch, fight them nie? all Jest za at dużo once kul. in her arena. There is a particular imitation called the Feared that allows you to fight a set of truly formidable bosses for a tremendous reward. I won't deeply explore any of the extra content systems beyond the Atlas and all their associated bosses. Ej, co to The jest, trio stary, że jest Mavenka z Elderem? O co chodzi? of compelling battles in the Azurite Co to jest za walka? Fear? To jest Invitation tak jakby skoraptowane? I co, walczysz z Mavenką, Elderem i Shaperem naraz? Masz 5 bossów naraz? Bez Maven. Shaper, Elder, Cortex, Hyula i Yatsiri. Ale w normalnej wersji czy w Uber? Mine of Delve, Queen at Ziri, the first pinnacle Aha, i tak jakby te ataki turetów Mavenki. boss added to PoE, the Beyond Demon bosses, or any of the numerous others. Normalne, For now, okej. we'll simply stick to the Atlas of Worlds. Nie, no dobra, to na etapie, na którym to robisz, to tych bossów pewnie chłopie zaklikujesz dosłownie w 2 sekundy, nie? Poza tym, co ma za build 14 000 shielda? Pozdro, Even tym się just with umrzeć that nie da. system, there's a ton of progression. You move from one boss to the next, each of them unique and not encountered before in the normal campaign. Additionally, this progression path is mostly up to you.
Once you fight the core Eldritch bosses, you can sprawl out and pursue any of the others at your own jest leisure. właśnie fajne. Plus, these Że tak jakby tych bossów możesz żyć w takiej kolejności jak chcesz, nie? extremely challenging encounters Ta can progresja jest reward you with typowo powerful przypisana do items ciebie. that only drop from them, or when you beat some of them for the first time, they allow you to expand your Atlas passive skill. Ale wiecie co? Na przykład ja mam takie jedno zastrzeżenie do bossów spore. Wiecie jakie? Ale może jest błędne. Mam takie wrażenie, że z uwagi na to, że zaproszenia na bossów są zawsze takie same w wersji i normalnej, i uberowej, to robienie bossów w normalnej wersji jest totalnie bez sensu, bo dropisz gorszy loot, więc mniej na tym zarabiasz. Więc ja to tak trochę odbieram, jak robienie bossów w normalnej wersji jakby było zużywaniem resursa, którego mógłbyś efektywniej wykorzystać. Wiecie, o co mi chodzi? Obecnie ekonomicznie to nawet Uber bossów się nie opłaca. Uber Shaper zawsze zwraca wyjściówkę, ale musisz być w stanie go ubić. Ale Uber Shaper? Ale Uber Shaper czy Uber Shaper? Tree, or shape your atlas further by allowing you to favorite certain map designs you enjoy. It's a beautiful system that's taken years to iterate on, but it's been freely available to study for many years. Problem właśnie, jaki So mam, nie? what's the disconnect here? Where are the differences? Truly, it appears to be two big things. The first is a clashing ideology between the Blizzard developers and the ARPG player No base co on powie, trying że their game. w Diablo The 4 nie ma second po is co the farmić increasingly bossów. Robisz obvious ich raz, sped-up żeby ich development zrobić i and tyle. premature release of Diablo 4. Nie są nigdy Beginning with the wyzwaniem. former idea, Blizzard really wanted to build a Diablo MMO, somewhat mixed with ARPG elements. That's what it seems to be. World bosses are cool Ale and to all, nie but wyszło. aren't great in an ARPG wherein they die almost instantly and provide nothing of real value. Pinnacle bosses are awesome, but if they don't have any real cost or reward associated with them, what's the point besides prestige? I've Kurde, watched ej, dozens ale of streamers w sumie to, co teraz mówi, to jest mega mądre. Jak Pinnacle bossowie byliby związani z pewną opłatą, którą musisz uiścić, by spróbować ich zrobić, to oni by w bardzo prosty sposób wydłużyli sobie gameplay tej gry za pierwszym razem. Wyobraźcie sobie, że nie jesteście w stanie po prostu wchodzić i próbować tych bossów bez końca, tylko macie jakiś commitment, który musicie spełnić. No, dolar, to też dobre, monetyzacyjnie. To też dobrze kminisz. Bilety w Battle Passie. Błagam, nie dawajcie im pomysłów. Ale no weźcie pod uwagę, na przykład jakby taka wejściówka na Eliasza kosztowała 1 000 000 golda, nie? I nagle ten gold miałby większe znaczenie. Jakby kosztowała po 3 gemy każdego koloru. I wszedłbyś raz, zobaczyłbyś, czy jesteś w stanie go zrobić. Nie. Próbowałbyś się przygotować, upgrade'ować się i wszedłbyś jeszcze raz na niego. Albo jakby dropiły te wejściówki. Nagle zaczynasz tworzyć pewną ekonomię w twojej grze, nie? Kurwa, jakie to są proste rozwiązania. attempt Uber Lilith hundreds of times. There's no limit, only a barrier of level 100 to enter her encounter. You can slam your head against this Daughter of Hatred wall over and over for the prestige, which I guess is cool, but there's nothing else to it. GGG on I patrzcie na przykład na prestige, to, nie? No to jest idiotyczne. Ona się nagle znikąd pojawiła na which I guess typie, is nie? cool, Patrz, oj chuj. Jak to masz wydodżować? To nie wygląda jak realny element do wydodżowania, nie? but No weźcie mi Hatred powiedzcie, że to wall jest atak, który jesteś w stanie over and przeczytać. over for the Patrz. prestige, which I guess is cool, but there's nothing else to it. GGG, on the other hand, sought to craft the best ARPG possible. It's what their developers know. With bossing, there's a steady balance of risk. You get 6 portals for most boss fights. If you fail Ale to lubię fight, tą you walkę. need to Ty, kurwa, ja nigdy nie wiem, jak te takie białe paski wychodzą, co gather the robić, nie? materials required to attempt Zawsze it tam again. raz wydupię. However, there's a real initial reward, Atlas passive skill points, and the potential for more on the first and subsequent runs in the form of spicy items only available from the specific dobrze boss mówi. being battled. Some of the absolute best and most build-enabling Złe. items drop from Path of Exile's pinnacle bosses. It's always a thrill to down them and potentially grab I w ogóle sam fakt, że po prostu istnieją buildy, które korzystają z tego, więc jest jakieś zapotrzebowanie rynkowe, żeby one of sfarmić these. te itemy, Of nie? course, in PoE,
If you're playing on Trade League, you can buy and sell these items too. So there's always the potential for a huge payoff, even if you don't Robienie bossów RF-em. need the super rare item that drops for your own build. Then there's the boss design. Here's where I might Ej, ale get a wiecie little co? Ja mam taką ochotę w tym następnym sezonie serio zrobić sobie RF-a i zrobić RF-em Ubery, nie? Walnąć półgodzinne walki. To by była taka beka totalna, że... bit controversial. Diablo 4's boss design is bland, especially at endgame. The Nightmare Dungeon bosses do almost nothing. The Pinnacle bosses are boring for the most part. It's only Uber Lilith that is designed somewhat well, and even then, her fight is constructed around one-shot mechanics purely and slightly wonky hitboxes. You cannot skill it, of course, but any minor mistake made will usually lead to death and a restart of the fight from the very beginning. While Path A to też jest generalnie fajny pomysł w PoE z tymi portalami, że na każdego bossa masz 5 czy tam 6 portali. Mi się mega podoba ten system. of Exile's Możesz popełnić błąd, nie jesteś tak totalnie karany za jeden minimalny błąd, ale no nie możesz robić bossa w kółko, nie? bosses are comparable to Patrzcie, go from the trafił. very beginning. No patrz, no bez kitu, no nie trafił go, nie? It will usually lead to death and a restart of the fight from the very beginning. Pa, tu stoi, no nie no, ten hitbox to takie gigadżanki, nie? Wiecie czego mi czasami w grach trochę brakuje? W takich atakach do gier jesteśmy już na tym etapie, gdzie powinniśmy wprowadzać coś, co ja bym nazwał epicentrum DPS-u. Mianowicie chodzi mi o to, że jeżeli masz taki atak, to patrzcie, weź zrób screena. Jak masz taki atak, to na przykład tutaj to bije 100% DPS-u, nie? Tutaj bije 80%, a tutaj bije 50% na przykład. Ponieważ jest to końcówka. To nie jest główna część fali uderzeniowej, nie? To serio, to by było coś, czego ja bym powoli chyba zaczął oczekiwać od gier. No bo jak idzie taka cała duża fala i cię jeden tutaj mały kolec uderza, no to fakt, że on cię uderza za tyle, co całe przygniecienie fali by cię uderzyło, jest idiotyczne. Gradient DPS-u. O, dobrze, dobre, nie epicentrum, gradient, no. Gradient zadawanych obrażeń. Dobra nazwa. While Path of Exile's mat bosses are comparable to Nightmare Dungeon bosses, they're far more varied and can be enhanced by wild No modifiers. chyba przyznacie mi rację, że irytujące jest czasem dostać tak jakby końcówką hitboxa za 100% damage'a, nie? To jest tak jakby cię ktoś drasnął mieczem, no. Jak cię w realnym życiu ktoś nie uderzy mieczem, tak wiesz, fest, tylko cię draśnie końcówką, to dostajesz obrażenia, ale mniejsze. And unforeseen situations that revamp the encounter. Path of Exile's pinnacle bosses, on the other hand, are designed very well. One-shot mechanics are well telegraphed, either audibly or To też dobrze mówi, nie? Że jak masz mechaniki, które cię one-shotują, to one są bardzo telegraficzne. Jesteś w stanie to przewidzieć. To nie są jakieś randomowe ataki, które się pojawiają z interwałem 1/10 sekundy i są praktycznie niedodżowalne, tylko to są ataki, które w walce są i takie ataki muszą być, ale one muszą być odpowiednio przedstawione i musisz mieć świadomość ich siły, nie? or visually. See the Maven's memory game. Cirrus's No. die Dokładnie. No masz die i tyle, nie? I to jest to, co on powiedział, że to masz i wizualnie, i audio masz też przedstawione. On krzyczy die, ty słyszysz die, klikasz R, no nie? beam, or the Shaper's slam. Players have a lot of control over how their fight goes with area control mechanics as well. Bosses have varied Ten atak też bardzo lubię, wiecie, te kulki, bo każde trafienie tej kulki cię spowalnia, ale na Uberze to stary, jak cię trafi jedna, to już jest kaplica, nie? abilities that inflict conditions, deal tiny bits of damage in many increments, change the arena, or force the player to outplay or outwit them. Plus, W sensie, with a ja mam w wild PoE enough takie bardzo character, duże wrażenie, że ci bossowie są zrobieni w taki sposób, że
No ja na przykład ich zrobiłem w większości bez przeglądania jakichś guide'ów na necie, no nie? Bo jesteś świadomy ich ataków, jak one mogą mniej więcej działać. To jest tak jakby logiczne do odczytania i to pokazuje, że to jest w mega dobry sposób zaprogramowane. Even one-shots can be tanked in Path of Exile. No okej, None na of this przykład Memory Game'a od Mewagi to w życiu bym nie przewidział, jakbyście mi nie outline design powiedzieli. is really present in Diablo 4 as it currently stands. I will note, as an aside, in both games, characters can become powerful enough to trivialize all boss mechanics, killing these pinnacle foes in mere seconds. It's a reality of this genre, but it's not something I'm inspecting presently. This discussion is for folks battling against these bosses for the first time ever, in a league with a new character, or with an in-progress build not at its full power level. Okay. Let's finally move on to the next difference. The second idea here is the lack of depth to Diablo 4's bossing. It's evident in numerous areas. I'm a fan of asset reuse. I praise grinding gear games for it all the time. However, Ty, no ja to samo mówię, nie? Że grinding gear games w the świetny only real sposób. challenging pinnacle robi fight in the recycling. game of Diablo 4 is a bigger number Lilith. At the least, there should be one more layer atop Diablo 4's launch endgame, a set of 2 or 3 bosses leading into a truly unique pinnacle encounter. In somewhat of opposition to this, if Blizzard wants to reuse assets for their endgame encounters, why not build out the boss progression and use some of the best boss fights in the game as pinnacle encounters? No, to jest dokładnie to, co podczas Q&A ludzie poruszali. Dlaczego Duriel, dlaczego Andariel nie są wykorzystani ponownie z Diablo 4? Astaroth, the Act 2 boss, is only fought at the end of Act 2. And Dariel, the Act 4 boss, is only battled at the end of Act 4. Duriel is randomly encountered in the final act and never seen again. To prawda, What is going on całkowicie here? randomowo. If you're going to reuse assets, go all out and build a sprawling initial endgame, asset reuse, and all. Bez żadnego problemu można byłoby tych bossów przeskalować, dać im jakieś poczucie progresji endgame'owe, tak jak mówi ziom, i wykorzystać to ponownie. Wykorzystać coś, co w grze już answer istnieje. is time. Every jest passing proste. day, it seems like Diablo 4 was released well before it was ready to go. When Diablo 3 or Path of Exile came out in the distant past, they didn't have any real competition. Rather, their competition didn't have numerous chunks of cool content and systems to compete with. That's not the case with Diablo 4. They had a baseline set by Path of Exile they should have tried to meet. My bar for To Blizzard prawda. was the Znaczy, initial story bosses. Ja mam takie bardzo duże wrażenie, że Blizzard od zawsze choruje na taką chorobę, jakby to była jakaś zasada w ich studiu, że oni nigdy nic nie kopiują. Weźcie zauważcie, że Blizzard bardzo rzadko, nawet nie wiem, czy nie mógłbym powiedział, że prawie nigdy nie korzysta z gotowych rozwiązań, które są przekopiowane z innej gry. Oni zawsze muszą stworzyć coś swojego. Problem jest taki, że teraz nie potrafią przekopiować już nic dobrze, w sensie nie potrafią nic już samego wymyśleć i to jest moment, w którym trzeba kopiować od lepszych. Oni mają taki jakby problem swojego zbyt wysokiego ego, nie? Nawet, ale no stary, no zrobili takiego Hotsa i Hots jest jedyną mobą na rynku, w której nie zabijasz creepów, nie? Bo tam chyba nie laskitujesz creepów? Nie, sorry. Tam laskitujesz creepy, ale masz globalnego expa. Nieważne gdzie jesteś, to zdobywasz expa. Reused pinnacle bosses and a single set of endgame only foes to surmount. Instead, they decided to launch the game with the bare minimum. And even that Chcecie zbierać expa? Nie no, co wy gadacie? W Hotsie było tak, że exp był globalny na mapę. is crashing down as the developers try to remedy it. This is a decision likely out of their hands. And I feel for Nie ma them. golda za Don't kile. be upset at the developers. Kile były drużynowe. Just voice frustrations about Diablo 4 itself, which, right now, is a half-baked game. Perhaps, eventually, it will gain more content W Hotsie nie ma itemów. W Hotsie nie ma itemów? Serio? Nie, naprawdę, w Hotsie nie ma itemów? Ja w Hotsa to zagrałem może z 3 mecze. To po co grać w Hotsa, jak tam nie ma itemów? Czyli załóżmy, że cię ktoś z counterpikuje i nie jesteś w stanie tego zmienić za pomocą itemu? Postacie się Nie no dobra, Hots brzmi tak idiotycznie. and more reasons to slay bosses and achieve the excellent. For now, though,
Your best bet is to hop over to Path of Exile, try it out for free, and make the push to this amazing set of pinnacle bosses. You won't Dobrze regret chłop it. mówi. And when you do reach these bosses, when you reach maps, your soul is forfeit. And you won't be returning to Diablo 4 anytime soon. Hey, you fellow exile or soon to be W miły sposób chłop powiedział, że Diablo exiled 4 jest individual. siepały, nie? If you enjoyed Ty, to jest PoE2? this Nie. video, give Co to it jest? a like. And if you Co would to kurwa appreciate jest? seeing more content like it, Co subscribe to jest za now. jakiś dziwny lab z You see all pułapkami? these exiles on screen, beached, totally sane and Same. unhinged. Co to jest? They Nie help the byłem channel nigdy na grow tym. with their direct support. If you would like to increase the quality and cadence of this content, join my Patreon or become wygląda. a channel member now for as little as $1 per month. Additionally, check out these juicy videos on your screen. To Fajnie wygląda ta mechanika.